Hej, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was trochę z czymś innym niż zwykle, bo będę testowała przepisy popularnych fitness influencerek. Nagrywałam już taki filmik jakoś dokładnie 2 lata temu i stwierdziłam, że w tym roku też taki nagram. Wybrałam sobie 8 przepisów takich najpopularniejszych trenerek, influencerek, w tym 4 śniadania i 4 takie lunche, desery. A dzisiaj mamy czwartek, 8 czerwca, pierwszy dzień długiego weekendu. Niedawno wstałam, ubrałam się i teraz pójdę zrobić sobie śniadanie. A dzisiaj będę testować przepisy Lily Sabri. Na jej Instagramie znalazłam przepis na pieczoną owsiankę. Dawno nie jadłam takiej owsianki, więc myślę, że teraz przyszła pora, żeby w końcu ją zrobić. Także teraz zabieram Was do kuchni. Moja owsianka się już upiekła, więc teraz będę ją testować. Na samą górę dałam maliny, migdały i białą czekoladę, czyli tak jak było w przepisie. I wygląda bardzo smacznie, także teraz sobie ją spróbuję. Na środku jest taka płynna, ale ja taką właśnie lubię, a tak po bokach jest już właśnie taka upieczona i ma konsystencję takiego ciasta. W środku w niektórych miejscach jest trochę sucha, więc dodałabym coś jeszcze do środka, jakieś nadzienie, na przykład jakiś dżem czy jakiś krem. Chciałam zrobić wszystko tak jak w przepisie, więc nic nie zmieniałam. Czym zrobiła drugi raz? Nie wiem, nie jestem jakoś przekonana, bo znam lepsze przepisy na pieczone owsianki. Myślę, że ocenię ją tak 7 na 10. Ja teraz to kończę jeść i widzimy się za kilka godzin, jak będę robiła sobie deser. Hej, witam Was już po kilku godzinach. Ja jestem znowu w kuchni i będę robiła sobie deser. Oczywiście też z przepisu Lily Sabri i będzie to taki pieczony banan z masłem orzechowym i z czekoladą. Jestem w ogóle ciekawa, jak będzie smakował taki banan na ciepło, bo nie jadłam. Także zobaczę, czy będzie dobry. Jedną połówkę zrobię z czekoladą, a drugą bez. He gon' call you up like underlay lady. You're stressed out cause you working late. Talk a lot about that boss you hate lately. You open the door, you ain't got nowhere to go. Cause it's a hell of a ride. Deser już gotowy. No, nie wygląda jakoś zbyt ładnie i smacznie, bo miałam problem z przeniesieniem banana na talerz z blaszki. Nie wiem, czy on nie powinien być jeszcze trochę dłużej w piekarniku, ale nie chciało mi się czekać. Sobie wziąłam tę połówkę z czekoladą, a mojej mamie dam tamtą drugą połówkę, żeby też skosztowała. Zobaczę, czy to jest dobre. Czy warto było czekać tyle, 10 minut. Przypomina mi to trochę brownie z banana, właśnie posmarowany masłem orzechowym. Szczerze nie spodziewałam się, że banan na ciepło może być dobre, więc oceniam to 9 na 10, bo było naprawdę bardzo dobre, więc polecam Wam przetestować. Hej, witam Was w piątek, w drugi dzień testowania przepisów. Na dzisiaj wybrałam przepisy Chloe Ting i tak jak wczoraj zrobię sobie śniadanie, a później jakiś deser. Nie wiem, czy przed obiadem, czy po, zależy, czy będę głodna. Na śniadanie zrobię sobie gofry. Powiem Wam, że dawno nie jadłam gofrów na śniadanie. Wydaje mi się, że jakoś w tamte wakacje. Także stwierdziłam, że muszę znowu zrobić. Z tego przepisu powinno wyjść 8 gofrów, więc moja mama też sobie spróbuje. Także idziemy gotować, bo już jestem głodna. What's your favorite kind of movie? It doesn't really matter to me, 'cause I'm down to do whatever is the mood. Just tell me what I can do to make you mine. Baby, I've been trying to love you the way I do best. So would you just take my hand
And let's go. Grab a cup of coffee, pour it over ice. Take it for a walk while we talk about our lives. I just wanna spend some quality time, some quality time. Niestety podczas nagrywania coś mi się stało z mikrofonem i nic nie słychać, ale jeżeli chodzi o te gofry, to nie były one jakieś najgorsze, ale też nie były najlepsze. Wyszły dosyć miękkie, nie były chrupiące, ale wydaje mi się, że to przez to, że ciasto było po prostu zbyt leiste. Ale tak jak już mówiłam, chciałam robić wszystko zgodnie z przepisem, dlatego nie dodawałam więcej mąki, a na samą górę dałam jeszcze jogurt o smaku mango i marakui, truskawki, maliny i taki krem orzechowy. No ogólnie nie były to najlepsze gofry, jakie jadłam, raczej bym ich drugi raz nie zrobiła. Oceniłam je 6 na 10. Później zrobiłam sobie deser i wybrałam coś, czego jeszcze nigdy nie jadłam, czyli pudding z tofu. Widziałam już kilka przepisów na takie puddingi, ale nigdy nie robiłam, bo nie byłam jakoś przekonana. Jednak tym razem stwierdziłam, że spróbuję, bo jest to w końcu filmik, w którym testuję nowe przepisy. Jeśli chodzi o tofu, to niestety nie miałam takiego zwykłego, tylko z bazylią. Ale powiem Wam szczerze, że jakoś nie było tak bardzo czuć tego smaku bazylii. Jest już prawie 16 i ja teraz będę próbowała ten deser. Widziałam już kiedyś przepis na taki orzechowy pudding z tofu, ale nigdy nie próbowałam. Ten jest akurat czekoladowy. Nie wiem, czy będzie dobry. Znaczy się, ja lubię tofu, ale tylko jeżeli jest dobrze przyprawione. A tutaj była jeszcze rozpuszczona czekolada. Zobaczymy. Ma taką konsystencję, no po prostu jak taki mus trochę. Więc spróbujemy. To jest naprawdę dobre. Nie spodziewałam się, że to będzie takie dobre. Serio, ja to będę robić częściej. A takie schłodzone prosto z lodówki jest po prostu idealne. Ja temu daję 10 na 10 i wow. Hej, witam Was w sobotę, jest już dosyć późno, bo 12. Ja dopiero będę jadła śniadanie, ale to dlatego, że byłam na badaniach i potem jeszcze pojechałam na zakupy i zajęło nam to trochę czasu. A dzisiaj będę testować przepisy mojej ulubionej trenerki, czyli Pameli Reif i będzie to jajecznica, ale nie taka zwykła, bo na słodko. Wiem, że może to trochę dziwnie brzmieć, ja też jakoś nie jestem przekonana do tego przepisu, ale bo to jest ten filmik, żeby testować nowe rzeczy. Będzie z bananami, z gruszką, z masłem orzechowym i chyba z czymś tam jeszcze, ale nie pamiętam z czym. Zobaczymy, czy będzie dobre, bo przenigdy nie jadłam jajecznicy na słodko, zawsze tylko na słono. Okej, więc teraz zabieram Was w końcu do kuchni, bo jestem strasznie głodna. Śniadanie wreszcie gotowe. Trochę boję się tego spróbować. Dodałam tutaj gruszkę, banana, kokosa, migdały, masło orzechowe i taki krem orzechowo-bananowy. Nie wiem, czy mi to będzie smakować, ale zaraz się przekonam. Nie jest złe. Chociaż coś do tej jajecznicy bym dodała, żeby miała więcej smaku. Bo wiecie, jak robicie na słono, to dodajecie sól, a tutaj soli nie ma, bo to jest na słodko. Ale muszę przyznać, że jajecznica z masłem orzechowym jest naprawdę smaczna. Ja bym chyba oceniła to 6 albo 7 na 10, może nawet 7. Ale od razu mówię, że nie każdemu to będzie smakować. Dziwny ma smak trochę. Może bym nawet zrobiła drugi raz. Więc ja teraz kończę jeść i widzimy się później. Na deser zrobiłam sobie smoothie bananowo-czekoladowo-orzechowe. Jeśli chodzi o przepisy Pameli, to wszystkie znalazłam w jej aplikacji PamUp. Możecie zajrzeć do opisu, tam wkleiłam linki do wszystkich przepisów, z których korzystałam. Zrobiłam sobie teraz smoothie, oczywiście też z przepisu Pameli i jest to smak bananowo-czekoladowo-orzechowy. Powiem Wam, że wyszło takie dosyć płynne, wolę jednak jak jest gęste, ale spróbuję, wydaje mi się, że będzie dobre. Mam jeszcze takie małe kawałki daktyli, nie zblendowały się do końca, ale tak to ogólnie bardzo dobre, szybkie w przygotowaniu. Ocenię to chyba 8 na 10, bo jest naprawdę bardzo dobre, tylko konsystencja mogłaby być gęstsza, a dodałam tutaj też mrożonego banana, tak jak było właśnie w przepisie.
Hej, witam Was w niedzielę, w ostatnim dniu testowania przepisów. Jest godzina 9, przed chwilą skończyłam ćwiczyć i teraz pójdę do kuchni, żeby zrobić sobie śniadanie. A dzisiaj będę próbować przepisy Growing Ananas. Jeżeli chodzi o tę trenerkę, to wiele razy już z nią ćwiczyłam, ale nigdy nie próbowałam jej przepisów. A ma ich naprawdę sporo na swoim TikToku i Instagramie, także nie miałam problemu, żeby coś wybrać. Na śniadanie zrobię sobie pieczonego pancake'a, naleśnika, nie wiem jak to nazwać, chyba bardziej to jest taki pancake. Zobaczymy, czy mi będzie smakować, ale wydaje mi się, że raczej tak, bo ja uwielbiam pancake'i i jest mi to naprawdę obojętne, czy będzie on z patelni, czy z piekarnika, zawsze będzie pyszny, więc ja już nie przedłużam i zabieram Was do kuchni. Śniadanie gotowe i miałam mały problem, bo pancake nie chciał mi odejść od blaszki, chyba za mało ją nasmarowałam. W ogóle ciasto też wyszło strasznie leiste, tak samo jak przy tych gofrach, a na filmiku po prostu było gęste, jak taka owsianka. Nie wiem dlaczego, zrobiłam wszystko tak jak w przepisie. Dodałam tyle samo mąki, tyle samo mleka, ale przynajmniej coś wyszło. Wygląda to jak taki naleśnik po prostu. I oczywiście przed pieczeniem, jak zawsze, zapomniałam dać do ciasta maliny i borówki, dlatego na samą górę dałam sobie jeżyny i maliny, bo nie miałam borówek. Jeszcze mój ulubiony jogurt o smaku mango i marakui, czy brzoskwini i marakui, nie pamiętam. Dobra, więc próbujemy. W ogóle nie jest suche, jest takie idealne. Jeżeli chodzi o smak, to czuję tutaj odżywkę białkową, którą dodałam o smaku ciasteczka. Zrobiłabym to w sumie drugi raz, ale już chyba z innego przepisu, albo dodałabym po prostu mniej mleka i na trochę mniejszej blaszce, bo ta była zdecydowanie za duża. Ocenię to w sumie 8 na 10, także widzimy się później, jak będę testować drugi przepis. Na TikToku Growing Ananas znalazłam taki przepis na płatki ciasteczkowe czy chrupki, nie wiem jak to nazwać. Wyglądały przepysznie, więc stwierdziłam, że muszę je zrobić. Kiedyś już robiłam domowe płatki, ale czekoladowo-waniliowe i wyszły naprawdę bardzo dobre, więc chciałam sprawdzić i porównać, czy te też takie będą. Moje płatki, czy tam chrupki, nie wiem jak to nazwać, są już gotowe. Jeżeli chodzi o przygotowanie, to bardzo szybko się przygotowuje. Dałam je do piekarnika na trochę dłużej i z jednej strony troszkę się przypiekły, ale na szczęście nic się nie spaliło. Mam nadzieję, że będą dobre, także skosztuję i ocenię. To jest przepyszne. Mogłoby być trochę chrupiące, ale chyba wtedy bym musiała zostawić trochę jeszcze na dłużej w piekarniku. I tak są przepyszne, smakują po prostu jak takie ciasteczka. Tak wyglądają w środku. Jak takie ciasteczka po prostu. Daję temu 10 na 10. Serio jest mega pyszne. Przyszła w końcu pora na podsumowanie. Powiem Wam, że trochę ciężko będzie mi wybrać, bo jednak każdy przepis był inny i tak naprawdę wszystkie były bardzo dobre, więc może tak szybko podsumujmy sobie każdy dzień. Pierwszy dzień to była Lili Sabri i śniadanie. Na śniadaniu była pieczona owsianka. Była bardzo dobra, ale trochę taka zasucha i znam na pewno lepsze przepisy na pieczone owsianki, a na deser był ten banan z piekarnika z masą orzechową i z czekoladą. To akurat mnie bardzo zaskoczyło i zasmakowało mi. Drugi dzień to była chyba Chloe Ting. Jeśli chodzi o te gofry, to były nawet dobre, jednak bym ich już chyba drugi raz nie zrobiła, a na deser był ten przepyszny mus z tofu. Potem testowałam przepisy Pameli Rai. Śniadanie było takie dosyć nietypowe, bo
jajecznicę na słodko i to tutaj już zależy po prostu od tego, czy lubimy jajecznicę na słodko, czy nie. Dla mnie była całkiem dobra. Później jeszcze testowałam przepis na smoothie, też było bardzo dobre. No a dzisiaj była Growing Ananas i na śniadanie zrobiłam sobie tego pancake'a z piekarnika i naprawdę bardzo mi smakował. A później jeszcze robiłam te czekoladowe płatki, czy chrupki, nie wiem jak to nazwać. To chyba był najlepszy przepis ze wszystkich. Jeśli bym miała wybrać, to pójdziemy od 4. miejsca. Byłaby to Pamela Reif. Ja już kiedyś testowałam jej inne przepisy i były naprawdę dobre, ale jednak z nich jakoś często nie korzystam. Prawie wszystkie przepisy w jej aplikacji są płatne, więc no to jest duży minus. Dlatego zajmuje ona 4. miejsce. Na 3. miejscu dałabym Chloe Ting. Pomimo tego, że deser był naprawdę przepyszny, jednak śniadanie tak średnio mi zasmakowało, ale ogromnym plusem jest to, że jej przepisy są darmowe. 2. miejsce zajmuje Lily Sabri i tutaj właśnie ciężko było mi wybrać pomiędzy Chloe Ting a Lily Sabri, ale bardziej mi właśnie smakowało śniadanie Lily. No i na 1. miejscu mamy Growing Ananas. Ma naprawdę bardzo dużo przepisów na swoich mediach społecznościowych, więc bardzo łatwo znaleźć coś dla siebie i są one darmowe i przede wszystkim bardzo dobre. Także to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybujcie kanał, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmiku.